Na tegorocznych Oscarach zwycięzcą był jeden film. Parasite w reżyserii Bonga Joon-ho. Reżyser zachęcił nas, abyśmy przełamali granicę, tę barierę językową. Z tego też względu postanowiłem posłuchać rady reżysera i trochę bliżej przyjrzeć się twórczości Koreańczyka. No dobrze. Przyjrzyjmy się temu zjawisku. Bo w filmografii reżysera znajdziemy zarówno filmy akcji, dramat, film psychologiczny, film familijny i wiele innych. Pierwszym, co przychodzi mi na myśl, jest film z 2003 roku Zagadka zbrodni, która zaczyna się w taką grą z widzem, możemy powiedzieć. Jeżeli oglądaliście, to możecie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ten film zaczyna się jak typowy kryminał. No i fabularnie tak, ale wizualnie no nie, bo jeżeli pamiętacie, jeżeli oglądaliście, to film Bonga zaczyna się bardzo ostrymi, wyrazistymi kolorami, trochę takimi bajkowymi. Niektórzy mogliby nawet powiedzieć, że wyczuć można w tym jakiś sentyment. I po krótkiej chwili barwy w filmie zmieniają się drastycznie. Teraz podziwiamy Koreę w odcieniach szarości, zgniłej zieleni. I to jest taki żart opowiedziany przez reżysera, który brzmi mniej więcej tak, że hej, patrzcie, widzicie jak ładnie, fajnie, nie? No, ale nie, jednak nie, bo zapomniałem, że typowy kryminał musi być ponury jak cholera, jakby za kamerą stał Fincher. Oczywiście to nie wszystko. Ja tu upraszczam, żeby nie było. Trzeba zauważyć, że kino Bonga właśnie w tej scenie przejawia się taki bardziej międzynarodowy charakter niż typowo koreański. Bo na tę scenę można spojrzeć również tak, że jest to skontrastowanie oczekiwań zachodniego widza z koreańską rzeczywistością. No bo ten początek jest swego rodzaju zaproszeniem do egzotycznej, pięknej Korei, ale później jednak reżyser pokazuje nam, że to wcale tak nie wyglądało. Kolejnym, myślę, dobrym przykładem jest film Okja. Typowo familijny film z domieszką love story i dramatu. Co pokazuje nam Bong? Mamy piękną historię, która opowiada o relacji między człowiekiem a naturą, człowiekiem a zwierzęciem. Mamy dwójkę bohaterów, jeżeli dobrze to wymawiam, Midje i Okje, prawdopodobnie źle to wymawiam, którzy są taką typową parką, której widzowie kibicują, bo zostają rozłączeni, więc na koniec muszą się zejść jakby z powrotem w parę. No i my, widzowie, się z nimi utożsamiamy, kibicujemy im przez ten cały film. No i na koniec im się udaje, my jesteśmy szczęśliwi. Taki typowy film familijny. Ale jest jedna scena, która do filmu familijnego nie wpisuje się pod żadnym możliwym kątem. I chodzi tu o scenę, w której Okja trafia do takiej fabryki, można by powiedzieć, chyba, tak? Albo rzeźni, w której świnie są zabijane na masową skalę. No i są to sceny, które bardziej tak wizualnie pasują do jakiegoś horroru. Przypomniałem jakieś takie sceny z jakichś obozów koncentracyjnych, a nie coś, co miałoby być pokazane dzieciom. Jest to scena dość szokująca. A później, zaraz po tej scenie, jak i w wielu momentach wcześniej, film wkracza w elementy komediowe. Szczególnie gdy towarzyszymy postaciom takim jak Swinton czy Gyllenhaal, bądź jak kto woli. I w ogóle postać Jake'a Gyllenhaala jest tak bardzo przeszarżowana i przesadzona, że moim zdaniem jest trochę żałosna, ale tutaj taka dygresja. W ogóle dostałem instrukcję
jak mam wymawiać nazwisko i imię koreańskiego reżysera i szczerze powiedziawszy nie mam nadal żadnego pojęcia, jak to zrobić i prawdopodobnie będę mówił Bong, bo jest to po pierwsze łatwiejsze, po drugie trochę śmieszniejsze. Trochę jak Chandler Bing, to będzie Bong. Przynajmniej ja będę miał dobrą zabawę, nie wiem jak wy. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Ale tę mieszankę gatunkową, którą serwuje nam reżyser, widzimy w każdym jego filmie. Mamy Matkę, która jest skrzyżowaniem thrilleru z filmem psychologicznym, Monster Movie, którym jest The Host z domieszką satyry. Mamy też Snowpiercera, czyli tak typowy akcyjniak, ale jednak dramat społeczny. No i mamy Parasite, które jest zarazem wszystkim i czymś zupełnie nowym. Joon-ho wychował się w rodzinie klasy średniej. Były to lata dyktatury wojskowej w Korei. Z tego też względu Pong po pierwsze, ponieważ nie mógł chodzić do kina, oglądał kino w domu. To była taka jego kinateka. Oglądał filmy i widział wpływ cenzury. Po drugie, gdy zaczął już studiować na uniwersytecie, to wtedy, w tamtych czasach, uniwersytety były siedzibą dla takich organizacji demokratycznych. Z tego też względu Pong uczęszczał na te demonstracje przez te organizacje organizowane. Dobra, nieważne. I często te manifestacje były przez władze pacyfikowane. Pong odbył też swoją dwuletnią przymusową służbę w wojsku. Przez to w jego głowie ukształtował się dość specyficzny pogląd na świat, jak i na kino. Przez to ukształtowało się jego dosyć specyficzne podejście do kina. Oczywiście jest to dosyć duże uproszczenie, ale jednak parę rzeczy można wyróżnić jako takich czynników, które mocno oddziałały na jego światopogląd. Tu ponownie powrócę do filmu Zagadka zbrodni, który przyznam, że po Parasite jest moim ulubionym w dorobku reżysera. Kryminał cechują dwie warstwy. Pierwsza warstwa jest taką, która napędza historię. W tym przypadku jest to historia o mordercy gwałcicielu. I ona popycha wszystko do przodu. Później jest ta druga warstwa, która jest pod tą. Jest tak blisko, ale widz, jak i reżyser muszą drugą warstwę odkryć. W tym przypadku byłaby to taka pokazanie rzeczywistości Korei w latach 80. Jako nienormalnej, takiej wyjętej z horroru rzeczywistości. Wszystko to, można by powiedzieć, reżyser daje nam w formie takich małych, aczkolwiek bardzo wyrazistych sygnałów. Choćby przez działanie samej policji, która fałszuje dowody, podrzuca je, podczas przesłuchań bije świadków. Ja, tak jak my, polscy widzowie, możemy utożsamiać z takim działaniem dawną milicję. Ale trzeba zwrócić uwagę na to, że bohaterowie filmu Ponga nie mają do czynienia z kimś w rodzaju fincherowskiego arcyłotra Zodiaka. Niemożność znalezienia przestępcy jest wynikiem braku kompetencji i braku rzeczywistego zainteresowania sprawą. Bo zarówno detektyw Park, jak i detektyw Seo nie są szczególnie zainteresowani, żeby rozwiązać tą zagadkę. Oboje są zainteresowani w tym, aby być lepszym od drugiego. Bo w momencie, gdy detektyw Seo przyjeżdża do miasteczka i zaczyna, że tak powiem, przejmować sprawę, to detektyw Park usilnie stara się udowodnić, że on nie jest tym takim małomiasteczkowym, nierozgarniętym, niczego nieogarniającym detektywem, tylko że on potrafi. I to próbuje udowodnić na przestrzeni całego filmu. Później te role się jakby zamieniają. Ale to, co chyba najbardziej wymowne w filmie Joon-ho, jest taka scena, w której policjanci dzwonią, aby wojsko ich wsparło w spacyfikowaniu przestępcy i niedopuszczenia możliwości, aby mordował dalej.
Jednak wojsko jest zajęte czymś zupełnie innym i nie może się teraz zająć taką błahą sprawą. Mianowicie jest zajęte tłumieniem demonstrantów. I tutaj też jest pokazany taki paradoks, że władza w tamtych czasach wcale nie interesowała się dobrem obywatela. Po prostu musiała sprawować rządy prawie że takie tyraniczne w dzisiejszych czasach, można by powiedzieć. W The Host mamy do czynienia z historią opartą na faktach. Pong oparł wszystko na wydarzeniach, w których to amerykańska baza wojskowa doprowadziła do zanieczyszczenia rzeki Han. I jak sam reżyser powiedział, cała ta sytuacja miała trochę charakter, jakby była wyjęta z filmu z lat 50. Stąd decyzja, aby zrobić film w formie monster movie. I jak sam Pong również nam mówi, spostrzega, że film jest satyrą tak naprawdę na amerykański rząd, bądź ogólnie Stany Zjednoczone. Chodzi przede wszystkim o to, że oba kraje, Korea Południowa jak i Stany Zjednoczone, miały dosyć bogatą historię jakby takiego sojuszu. Z tego względu wynikało wiele konfliktów między tymi krajami i to też chciał pokazać w pewien sposób Pong w swoim filmie. Ale w ogóle film Bonga jest pełen takich typowych dla reżysera motywów, bo mamy tutaj przestrogę przed zanieczyszczeniem środowiska, czy taką manifestację nierówności społecznej. I te poglądy, o których mówiłem, są widoczne w każdym filmie reżysera. Zarówno w Matce, w której pokazana jest taka niesprawiedliwość i głupota działania władz i to, że system nie jest do końca sprawny, że nie działa tak jak powinien. Mamy Snowpiercer, który również jest takim dramatem społecznym o nierównościach, jak i tego, co jest konsekwencją tego typu sytuacji. Mamy też Parasite, który również jest pewnym manifestem przeciwko takim nierównościom klas społecznych, więc ogólnie w filmach reżysera widoczne są jego poglądy na świat. Powróćmy do filmu Zagadka zbrodni, w którym reżyser, jak już wcześniej wspomniałem, podejmuje taką grę z widzem. Mamy scenę, w której inspektor Seo prowadzi obserwację. W typowo amerykańskim filmie ta obserwacja by wyszła. Wszystko byłoby ładnie, pięknie, policjant by później prawdopodobnie zaangażował się w jakiś pościg, a później by dostał OPR od swojego szefa. Ale to tak się nie dzieje. Nie dzieje się tak dlatego, bo detektyw zasypia za kierownicą, a później auto, którym przyjechał na obserwację, nie chce mu odpalić. Z tego też względu należy zauważyć dość specyficzny zabieg w scenariuszu, który stosuje Pong. Mianowicie, może się to wydawać dziwne, bo to takie typowo niekryminalne, także nie jest charakterystyczne dla tego gatunku filmowego wydarzenie, jakby kolej rzeczy. Ale Joon-ho to zapowiada. Zapowiada w bardzo prosty sposób, ale widz, oglądając to po raz pierwszy, może niekoniecznie być świadomy tego, że w taki sposób reżyser na niego oddziałuje, wpływa. Bo żeby to wszystko miało ręce i nogi, trzeba to wszystko zapowiedzieć w pewien sposób. I reżyser robi to w bardzo prosty sposób. Na przykład inspektor Seo, przeglądając dokumenty w ciemnościach, zasypia. Tak samo jak na obserwacji. A parę scen wcześniej, nie pamiętam dokładnie gdzie dokładnie jadą bohaterowie, ale gdzieś jadą, auto im się psuje i później muszą to auto pchać z powrotem. Z tego też względu, gdy inspektor Seo w momencie obserwacji, czyli dosyć ważnym momencie w filmie, ważnym momencie dla kryminału, zasypia, a później auto mu nie działa. Ale przez te zabiegi w scenariuszu, to nie wydaje nam się, przynajmniej takim pierwszym intuicyjnym doznaniu, nie wydaje nam się niczym dziwnym. Jest to coś, co w filmach Bonga przez takie zabiegi wynika z czegoś. To wszystko ma sens, dlatego nie mamy jako widzowie czegoś takiego zdziwienia i wyrazów twarzy w stylu
Takiego czegoś nie ma. Czasami jest też tak, że scenariusz jest najlepszy wtedy, kiedy go nie widać. Zwróćmy uwagę, jak bohaterowie w Snowpiercerze podejmują decyzje. Oni nie mają rozpisanych dylematów i emocji, które im towarzyszą w scenariuszu. Nie wygląda to w ten sposób, że bohater nam mówi, co czuje, jaki to trudny wybór przed nim stoi, że o nie, on jest ważny, ale ona też jest ważna. Co zrobić? Tak to nie wygląda. Zwróćcie uwagę na scenę, w której Curtis, grany przez Chrisa Evansa, ma do wyboru między uratowaniem swojego kumpla, a schwytaniem ważnej dla przebiegu dalszej rewolucji Mason. Zwróćcie uwagę, jak kamera w tych ujęciach pracuje. No i należy tutaj również wspomnieć o filmie, za którego scenariusz reżyser otrzymał Oscara, więc grzechem byłoby tu o nim nie wspomnieć, czyli o Parasite. To, czego naprawdę chcą, to narysować linię, która oddzielałaby ich wyrafinowany świat i nikogo by przez nią nie wpuścili. Chcą wypchnąć wszystkich poza tę linię i chcą pozostać bezpieczni za nią. W wypowiedzi reżysera padają słowa, które są odzwierciedlone w jego scenariuszu. Słowa cross the line wypowiada pan Park, który chce zaznaczyć, że jego służba nie powinna przekraczać pewnych granic, powinna znać swoje miejsce. Jednocześnie jasno zaznacza, że oni nigdy nie będą mu równi. Jednak sama rodzina Parków cały czas przekracza pewne granice i wykorzystuje swoich pracowników. Choćby w momencie, gdy wracają z kempingu, tam czegoś w tym stylu, i w ciągu 8 minut każą zrobić jednej z bohaterek jakąś tam specjalną potrawę. W ciągu 8 minut ma, jeżeli spała, to ma wstać, przerwać to, co robiła, w ogóle rzucić się do kuchni i zrobić tak szybko, jak tylko można, jedzenie dla nowo przybyłych. No i to, co właśnie rzuca się w oczy, oglądając film Bonga, to szczegóły. Szczegóły, które na początek mogą nie być aż tak wyraźne, ale z czasem zaczynamy zauważać, gdy przyjrzymy się jego twórczości, że są to niezbędne aspekty jego filmów, bez których nic nie miałoby już sensu. To oczywiście nie wszystko, co cechuje twórczość Ponga Joon-ho, ale wydaje mi się, że to są dosyć ważne rzeczy. Poza tym można by na pewno zwrócić uwagę na to, z jaką starannością, pietyzmem są wykonane wszystkie filmy Ponga. Ze strony technicznej oczywiście, bo zarówno montaż, jak i scenografia, zdjęcia to są rzeczy, które zawsze w filmach Koreańczyka stoją na dość wysokim poziomie. Dla wszystkich, którzy nie widzieli, polecam Parasite. Z mojej strony zachęcam również do tego, aby przyjrzeć się trochę bliżej zagadce zbrodni, która moim zdaniem jest zaraz po zeszłorocznym filmie Koreańczyka jego najlepszym dziełem. Zdecydowanie warto uwagi. Jednak ja nie będę tu za dużo już gadał. Najlepiej twórczość Ponga scharakteryzował jeden z dziennikarzy portalu IndieWire. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie mi lajka. Będę bardzo wdzięczny. Suby też przyjmę. Fajnie.